Promowanie ofert. To właśnie tą czynnością najczęściej starają się między sobą wyróżniać agencje. Dlaczego akurat tą czynnością? Ponieważ czynności prawne, które wykonujemy w związku z naszym zawodem, są bardzo często ustawowo opisane i tutaj można ewentualnie coś dodać bądź inaczej zinterpretować. Natomiast musimy się poruszać w tych właśnie kanonach. Promowanie ofert daje możliwość do wykazania się swoją kreatywnością, a jeśli nie swoją, to kreatywnością agencji bądź całego zespołu wspierającego promowanie ofert. Więc właśnie dziś będzie pokrótce, ale o promowaniu ofert. Zapraszam. Warto sobie dokładnie zadać takie pytanie, jak ja bądź moja agencja promujemy oferty. To jest ta rzecz, która potrafi nas bardzo wyraźnie wyróżnić od innych agencji, a przede wszystkim od właściciela. To jest właśnie najważniejsze, aby wyróżnić się w tych czynnościach od właściciela, żeby się nie okazało, że my robimy dokładnie to samo, tylko w naszym mniemaniu na szerszą skalę. Więc pierwsze pytanie, jakie bym sobie zadał chyba, to co zrobić, gdyby tak nagle ktoś wyciągnął wtyczkę o imieniu internet. Nie mamy internetu i co wtedy robimy? Czy nasza promocja w tym momencie właśnie całkowicie upadła? Czy ta promocja dopiero się zaczyna? Bardzo fajne jest to pytanie, bo naprawdę to jest całkiem taki kanał, który w ciągu 15 lat został całkowicie zaniedbany, a można w tym kanale jeszcze dobry ruch wygenerować i bardzo kaloryczny w niektórych miejscach Polski, przy niektórych nieruchomościach. Kolejna rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, to to, czy polegamy jedynie na naszych kanałach branżowych, tak zwanych portalach branżowych, czy potrafimy zrobić co innego, bo portale branżowe, słuchajcie, każdy z obywateli ma do tych kanałów dostęp. Lepszy lub gorszy, lub na lepszych warunkach albo gorszych, ale dostęp każdy ma. Więc jeśli nasze promowanie polega dokładnie na tym samym, to się zastanówmy, czy tak naprawdę nasze czynności są potrzebne i czy nasza misja jako agenta nieruchomości jest tutaj potrzebna. Kolejna rzecz, zastanówmy się, czy mamy być może jakieś kanały dystrybucji, które sami stworzyliśmy albo sami odkryliśmy, które nie są popularne, które nie są tak oczywiste, a generują jakiś ruch. To może być naprawdę bardzo fajna wartość dodana i warto pielęgnować te kanały. I jeszcze kolejna rzecz. Czy możesz dać od siebie coś, czego nie zaproponowali wcześniej agenci? Bo każdy chyba ma taką świadomość, że agent podczas spotkania pozyskowego opowiada także o tej promocji. Jeśli przychodzi 15 agentów, bo się fajne mieszkanie pojawiło i wszyscy opowiadają o tym samym, no to urodą wszystkiego nie naprawimy. Błyskotliwością i uśmiechem też nie naprawimy wszystkiego, więc jeśli będziemy o tych samych kanałach dystrybucji mówili, a właścicielom nieruchomości będzie najbardziej zależało właśnie na naszej jakości promocyjnej, to też się nie wykażemy. I ostatnia rzecz, słuchajcie, ale uważam, że bardzo ważna i nadal bardzo pospolita. Jedną z gorszych czynności chyba, jaką możemy zrobić, która całkowicie odcina naszą wartość dodaną, jest pozyskanie mieszkania, które zobaczyliśmy na portalu takim, albo takim, albo takim, wstawienie tam zdjęć, albo wzięcie, co gorsza, zdjęć od właściciela i wstawienie ich z takim wielkim znakiem wodnym, z logiem, które zasłania 1/3, 1/4 połowę zdjęcia i oczekiwanie, że to logo nasze spowoduje, że będzie kolejka chętnych. Te same kanały dystrybucji robimy, gorsze dajemy zdjęcie, bo jest zasłonięte i oczekujemy, że nagle wszyscy się rzucą na te nasze wszystkie jakieś mistyczne smoki i jakieś inne tam wróżki, które są w naszym logo. Niekoniecznie o to chodzi. Wszyscy, wiadomo, jesteśmy dumni z naszych znaków graficznych, z naszych znaków firmowych, jesteśmy dumni z marki i tak powinno być. Natomiast pamiętajmy, osoby, które szukają mieszkania, niekoniecznie są zainteresowane tym znakiem, chcą zobaczyć ofertę. I jeśli właściciel wystawił gdzieś ofertę i my robimy dokładnie to samo, nie zawsze to przyniesie efekt. I to czasami widać na tych portalach branżowych, że ogłoszenia agencyjne potrafią być po 9 miesięcy, po 12 miesięcy, więc wiadomo, że coś tam nie zagrało. Zastanówmy się mocno nad tą promocją, bo to jest naprawdę rzecz, która potrafi nas najbardziej wyróżnić i najszybciej przynieść skuteczność. To, że będziemy lepszymi prawnikami bądź gorszymi prawnikami, lepszymi notariuszami, lepszymi doradcami podatkowymi, to też jest bardzo fajna wartość, ale ona jest naprawdę drugoplanowa, bo my jesteśmy najczęściej zatrudniani do tego, aby sprzedać, nie doradzać w sprawie podatków, które dopiero nastąpią po sprzedaży, tylko najpierw musimy sprzedać. I ta promocja w tych czasach może być wartością bardzo dodaną. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam ponownie.